Stephen Paul Jobs, urodzony 24 lutego 1955 roku w San Francisco, zmarł 5 października 2011 roku w Palo Alto. Współzałożyciel, prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Apple Incorporated. Nie, to jest nudne. Zróbmy coś innego. Dlaczego warto obejrzeć Steve'a Jobsa? Ten film warto obejrzeć, ponieważ nie jest to typowa biografia, która powstaje tuż po śmierci znanej osoby i po prostu przedstawia nam kolejne wydarzenia z jej życia. To nie jest ten film. To jest ten film, czyli coś, co powstało z pomysłem. Coś, gdzie najważniejszy jest scenariusz. I to nie taki typowy scenariusz biograficzny, tylko taki, który po prostu prowadzi nas przez 3 wydarzenia, i tylko 3 wydarzenia, w których przedstawia nam psychikę postaci, przedstawia nam to, kim tak naprawdę był Steve Jobs, a nie jakie było jego życie. Najpierw widzimy premierę Maca, później widzimy premierę Nexta, a później widzimy premierę iMaca. A tak naprawdę to nie ich premiery, tylko to, co się działo za kulisami minuty przed samymi premierami, gdzie Steve Jobs próbował się przygotować do tego i wchodził w interakcję z różnymi ludźmi, a inni ludzie wchodzili w interakcję z nim. I cały film tak naprawdę to jest jedna wielka rozmowa, dialog, który nie tworzy nam biografii, tylko nam tworzy psychologiczny portret Steve'a Jobsa. A scenariusz ten napisał Aaron Sorkin, który wcześniej napisał m.in. Social Network. Trochę inny film, też biograficzny, też ciekawy. A sam film nakręcił Danny Boyle, znany m.in. ze Slumdoga, Trainspotting, 127 godzin czy 28 dni później. Także jest to dobry reżyser, warto oglądać jego filmy. A co jest jeszcze ciekawe, to to, że pierwsze wydarzenie dziejące się w 1984 roku zostało nakręcone na 16 mm. 1988 rok, czyli premiera Nexta, została nakręcona na 35, a już 1998 rok, premiera iMaca, została nakręcona kamerą cyfrową, co lepiej przedstawia nam klimat tych po kolei zmieniających się czasów. Widzimy, jak czas zmienia się, nie tylko zmienia się makijaż postaci, ale zmienia się nawet sam styl filmu. A sam film rozpoczyna się od wypowiedzi Artura Clarka, który w 1974 roku przewiduje internet i komputery osobiste, co moim zdaniem było całkiem dobrym wyborem, bo tak jak tutaj mamy scenariusz i mamy reżysera, to tak samo od internetu i od komputerów mamy scenariusz Artura Clarka, który to wymyślił, a Steve Jobs, on to właśnie wyreżyserował. He said he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console